Przypuszczam, że stęskniliście się za teoriami EXO, a ta będzie dość adekwatna do pory roku. Zaczynamy! EXO ma w zwyczaju wydawać co roku zimowe teledyski, tak też się stało teraz, aczkolwiek w tej części nie omówię jedynie Universe, a wszystkie zimowe teledyski EXO, zaczynając od Miracles in December, a zapewniam was, one naprawdę dużo przekazują. Każdy z tych teledysków jest utrzymany w zimowym, świątecznym klimacie i przekazuje m.in. takie wartości jak miłość czy przyjaźń. Miracles in December to piosenka śpiewana przez Dio, Baekhyuna i Chena w wersji koreańskiej, natomiast w wersji chińskiej Dio został zastąpiony przez Luhana, aczkolwiek przez cały teledysk widzimy tę trójkę stojącą jakby w trójkącie, a wokół nich obracają się wspomnienia i sceny z teledysku. W pierwszej części tego MV plot skupia się na przygotowaniach, dekoracjach i prezentach i tak naprawdę te przygotowania widzimy przez większość teledysku. Dopiero pod sam koniec EXO udaje się do jednego miejsca, gdzie mają spotkać się ze swoimi dziewczynami. Przed tym budynkiem dzieje się najwięcej i to są, prawdę powiedziawszy, najważniejsze sceny tego teledysku. I w poprzednich częściach wspominałam, jak bardzo zaćmienie jest ważne dla całego konceptu EXO, a w tym teledysku także się ono pojawia. Z historii o dwóch światach, z mama, z teaserów czy z scen z What is Love dowiadujemy się, że właśnie podczas zaćmienia moce EXO stawały się aktywne, natomiast oni, członkowie EXO, stawali się jakby świadomi właśnie swoich mocy, jak i obecności siebie nawzajem. W momencie, gdy Miracles in December pojawia się zaćmienie, wszystko się zmienia. Członkowie ponownie patrzą na niebo, a Tao cofa czas, przez co dziewczyna, której Sehun miał podarować kwiaty, po prostu znika. Na sam koniec tego teledysku widzimy łzy EXO. Łącząc te sceny z całym konceptem mocy nadprzyrodzonych, wiemy, że to właśnie przez ich moce oni nie mogą być szczęśliwi, nie mogą się zakochać i prowadzić normalnego życia na ziemi. Świąteczne teledyski EXO nie są ani skomplikowane, ani trudne do zrozumienia, jednak po ukazaniu się drugiego, czyli Sing for You, pojawiło się wiele pytań i stwierdzeń, że Sehun astronauta i latający w kosmosie wieloryb nie mają najmniejszego sensu. Jak się później okazało, co w sumie dla mnie nie jest żadnym zaskoczeniem, całość bazowała na poemacie i faktycznie żyjącym wielorybie, ale o tym za chwilę. Poza scenami z Sehunem wielorybem w kosmosie pojawia się także historia całej reszty EXO i oni są ze sobą szczęśliwi, bawią się, czy to na przykład w samochodzie, w barze, czy po prostu na boisku, grając razem w koszykówkę, aczkolwiek w pewnym momencie Sehun po prostu ich opuszcza, a plot skupia się także na Kaim, który w tym wypadku będzie symbolizował samotność oraz uczucia reszty EXO. Zarówno tekst, jak i teledysk pokazuje, że każdy z nas natrafia w życiu na moment, kiedy czujemy się odizolowani, czujemy się samotnie, jakbyśmy nie należeli do danego miejsca i w takich wypadkach, w takich momentach najczęściej odchodzimy, żeby odnaleźć samego siebie i swoje własne ja. I właśnie taką historię widzimy w Sing for You. Sehun odchodzi jako pierwszy, aczkolwiek z każdą sceną odchodzi ktoś jeszcze, znika ktoś jeszcze. I w tym wypadku radość zamienia się w złość, a przyjaciele zamieniają się we wrogów i po prostu się ze sobą kłócą. Postać Kaja wydaje się kluczowa, wyraża smutek i złość po tym, jak odchodzą kolejni członkowie, ale też w metaforyczny sposób przedstawia kłótnię Suho i Chaniola. Kluczowy wydaje się moment, kiedy Kai łapie piłkę rzuconą przez Xiumina i wtedy wszystko wraca do normy, pojawiają się z powrotem członkowie i znów są ze sobą szczęśliwi. Być może Kai dzięki temu się ocknął i pomógł reszcie znów być razem, a być może możemy spojrzeć na to wszystko pod kątem reszty teledysków. Przypomnę, że Kai po chińsku oznacza otwarty i Kai właśnie był tym członkiem, który otworzył reszcie EXO oczy i uświadomił ich o ich mocach, aczkolwiek w Sing for You wydaje się on bardzo samotny, trzyma się na uboczu, chce odejść, ponieważ nie czuje się, jakby należał do tego miejsca, jakby Ziemia była właśnie miejscem, do którego należy. Ale tylko dzięki niemu EXO tak naprawdę mogło od samego początku być razem, dlatego kiedy Kai wątpi i odchodzi, znikają kolejni członkowie, za to gdy rozumie, gdy jest właśnie tym środkiem łączącym wszystkich członków, łączącym EXO, wszyscy pojawiają się z powrotem. Istnieje kilka teorii na to, co tak naprawdę oznacza ten teledysk, aczkolwiek najpopularniejszą jest to, że Sehun symbolizuje członków, którzy odeszli, czyli Luhana, Chrisa i Tao, którzy swoim odejściem sprawili, że EXO miało naprawdę wiele złości, problemów i nieporozumień. Jeżeli wierzymy w tę teorię, możemy uznać, że być może EXO chciało się poddać, co będzie obrazowane chęcią odejścia Suho, aczkolwiek tak się nie stało, ponieważ Chaniol go zatrzymał. Jeżeli spojrzymy na ten teledysk z tej strony, to faktycznie możemy bardzo łatwo dopasować wszystkie sceny do sytuacji, w jakiej EXO znalazło się po odejściu trzech członków. Być może ma to jakiś związek, być może nie, tego nie wiemy. Wiemy za to, że w teledyskach EXO dość często pojawiało się odniesienie do tej trójki. W Sing for You większą uwagę należy zwrócić na symbolikę, ponieważ całość bazuje na poemacie The Astronaut's Whale, który opowiada o wielorybie Vincencie, który był inny niż reszta wielorybów, inni niż jego rodzina, niż przyjaciele, bo nie czerpał tych samych przyjemności i nie uszczęśliwiały go te same rzeczy. I do tej części historii możemy przypisać scenę, w której Sehun po prostu opuszcza EXO. Czytając ten poemat rozumiemy, że miejsce, do którego należymy, to to, gdzie znajdują się osoby, które kochamy i które kochają nas. Vincent opuścił swoją rodzinę, opuścił swoich przyjaciół, bo chciał odnaleźć szczęście. Na swojej drodze spotkał astronautę,
który pokazał mu inne życie, życie w kosmosie, które sprawiło, że wieloryb przez chwilę był szczęśliwy i cenił sobie przyjaźń z astronautą. Jednak wraz z upływem czasu wieloryb zrozumiał, że to nie jest miejsce, w którym powinien być. Jego miejsce to morze, tam gdzie jest przyjaciele i rodzina i tam powinien być szczęśliwy. Dlatego też w pewnym momencie w tym teledysku wraca całe szczęście. Członkowie znów się pojawiają, są szczęśliwi, ponieważ zrozumieli, że liczy się to, że są razem. Tak jak Kai zrozumiał, jakie jest źródło jego szczęścia. Sing for You jest faktycznie jednym ze smutniejszych teledysków EXO i trudniejszych do zrozumienia, ale ma też bardzo piękne przesłanie. I poza nawiązaniem do historii o astronaucie i wielorybie, odnosi się także do najbardziej samotnego wieloryba na świecie, który wciąż wyśpiewuje tę samą pieśń, zrozumiałą dla siebie i robi to w samotności. Wieloryb ten wydaje z siebie dźwięki w wysokości 52 Hz, dlatego nazywany jest 52 Hz whale. Jeżeli chodzi o wieloryby, to normalna wysokość ich dźwięków waha się między 10 a 25 Hz i ten wieloryb jest jedynym takim okazem na świecie i podróżuje samotnie. Samotność tego wieloryba, którego nikt nie rozumie, także będzie miała odniesienie w teledysku EXO do Sing for You i postaci Kaja. To on się odłączył, jest samotny i niezrozumiany. A kolejnym zimowym teledyskiem EXO jest For Life, który wydaje się nieco prostszy, ale też nie do końca. Na samym początku widzimy Kaja, który wychodzi z baru. Na ścianach tego baru widnieje neonowy napis "Byłeś tutaj?". Kai wsiada do samochodu, a po chwili za szybą pojawia się dziewczyna, która wręcza mu bransoletkę z bursztynem. Bursztyn to kamień tworzony ze skamieniałej żywicy, co od razu odnosi się do drzewa życia, o którym była mowa w narracji do Mama, którą dokładnie omówiłam przy okazji analizy tego teledysku, a w narracji była mowa o sercu tego drzewa. I, Red Force, created the evil which coveted the heart of Tree of Life, and the heart slowly grew dry. A skoro na bransoletce znajduje się bursztyn, oznacza to, że właśnie ten kamień jest sercem drzewa życia. Do tego Kai też nie dowierza. Chce spytać tę dziewczynę, jednak samochód odjeżdża. Przez resztę teledysku zobaczycie, że to właśnie jemu wszyscy chcieli przekazać ten kamień, to serce tego drzewa życia, co oznacza po raz kolejny, że Kai jest tym środkiem, który łączy całe EXO. Poza byciem centrum EXO pamiętamy, że Kai był także samotny, odosobniony, odizolowany, dlatego to właśnie on otrzymuje tę bransoletkę, ponieważ jedną z właściwości bursztynu jest wymazywanie z umysłu ponurych myśli i negatywnych uczuć. Po analizie Sing for You wiemy, że właśnie takie myśli i takie uczucia mu towarzyszyły i właśnie dlatego dostaje tę bransoletkę, żeby móc się ich pozbyć i odnaleźć w końcu szczęście. Chronologia w tym teledysku jest zaburzona i jego koniec tak naprawdę jest jego początkiem, tylko z innej perspektywy. Kai zamyka oczy, wydaje się zasnąć, a Suho budzi się w środku lasu. W dłoni ma tę samą bransoletkę. Zauważa on dziewczynę, którą zaczyna gonić, przez to wchodzi do pomieszczenia, które okazuje się tym samym labiryntem, który widzieliśmy w Overdose. Suho patrzy na swoje odbicie, zamyka oczy, a zamiast niego pojawia się scena z Chaniolem. Właśnie przez to może nam się wydawać, że te sceny są tak naprawdę snami trzech różnych członków, ale możemy też uznać, że znajdują się oni w innej rzeczywistości i w innym czasie. Chaniol znajduje się w tym samym labiryncie i dociera do pomieszczenia pełnego zapalonych żarówek i znajduje też dziewczynę. Wsuwa jej on na dłoń tę bransoletkę z bursztynem i teraz to ona zamyka oczy, a budzi się we swoim domu, we własnym łóżku i Chaniol po prostu zakładając jej tę bransoletkę przekazał jej wiadomość. Za oknami tego pokoju zmienia się otoczenie. Najpierw widzimy las, następnie widzimy miasto. Dziewczyna wychodzi i dowiadujemy się, że ona także znajduje się w tym labiryncie i szuka z niego wyjścia. Najpierw trafia do lasu, gdzie znajduje się Suho, a następnie do miasta, gdzie możemy znaleźć bar, z którego wyszedł Kai. Udaje się jej dobiec i widzimy scenę z początku tego teledysku, tylko tym razem z perspektywy tej dziewczyny. Udało jej się dobiec, przekazała Kaiowi bransoletkę, czyli wiadomość od Chaniola, którą tak naprawdę tylko Kai potrafi odczytać i zrozumieć. W ostatniej scenie znów widzimy neonowy napis "Byłeś tutaj", który gaśnie i to może oznaczać, że tak naprawdę było to odniesienie do snu i do faktu, że nigdy tam nikogo nie było, albo odniesienie do tej dziewczyny, która okazuje się, że nie jest prawdziwa. Wydawać by się mogło, że zimowe teledyski EXO opowiadają o samotności, o miłości, jednak obracają się one wokół konceptu mocy nadprzyrodzonych i tego, co się stało po przybyciu EXO na Ziemię. Idąc tym tropem, idąc tą myślą, nowy teledysk także powinien się do tego odnosić. Powiem szczerze, że jak te trzy teledyski wydawały się dość przejrzyste, tak w Universe dzieje się naprawdę dużo, pojawia się naprawdę wiele pytań i nie ma tutaj znowu historii miłosnej, tylko jest czysta symbolika. Jak wiemy, cały teledysk oparty jest na kawie, więc to jest ten symbol, któremu najbardziej powinniśmy się przyjrzeć. Kawa jest symbolem życia, dodaje nam energii, aczkolwiek taka analiza byłaby zbyt prosta i do niczego by nas nie doprowadziła, więc spójrzmy na to troszeczkę z innej strony. Kawa to napój, którego zazwyczaj nie pije się w samotności, tylko albo z rodziną, albo chodzi się na nią z przyjaciółmi i właśnie takie znaczenie powinniśmy jej przypisać w tym teledysku, czyli kawa będzie kojarzona być może z przyjaźnią, a być może też
problemami z nią. Do tej pory w zimowych teledyskach EXO pojawiały się wątki m.in. przyjaźni czy problemów z nią, takie jak kłótnia w Sing For You, czy wątki samotności, aczkolwiek wszystko także odnosiło się do konceptu mocy nadprzyrodzonych, do tego jak EXO sobie radziło po przybyciu na Ziemię i w tym teledysku dowiadujemy się, że mają oni coraz więcej problemów i coraz więcej zmartwień. Kiedy myślimy o kawie, mamy w głowie dwa smaki, oryginalny, czyli gorzka czarna kawa oraz nieco słodszy z mlekiem i w teledysku EXO do Universe także możemy zauważyć te różnice EXO. Życie EXO stało się ponure, ciemne, ponure i gorzkie, jednak mogą to zmienić symbolicznie dolewając mleka i stać się szczęśliwi. Zarówno w teledysku, jak i na zdjęciach teaserowych można było zauważyć dym i piankę z mleka, która przypominała wszechświat, co było odniesieniem do tytułu tej piosenki. W tym wypadku EXO pokazuje nam wiele negatywnych wydarzeń i rzeczy, które się dzieją. Przez całe MV widzimy Linę, która powoli zaciska się w pętlę, widzimy także splecione palce i Kaja związanego linami. Będzie to oznaczało, że EXO tak naprawdę nie może nic zrobić, są uwięzieni, mają związane ręce i nie mogą zapobiec nadchodzącym wydarzeniom. Ziarna kawy będą symbolizować wszechświat, który zostaje zniszczony, a zmielone ziarna, tak jak już wspominałam, dają gorzką, ciemną kawę i właśnie takie stało się życie EXO i świat. Kluczowym momentem będzie ten, w którym Sehun zauważa obraz przedstawiający splątaną linę, przypominający nieco logo EXO i w innej scenie on próbuje właśnie taką linę rozplątać, co oznacza chęć pozbycia się tych więzów i tych ograniczeń, które sprawiają, że EXO tak naprawdę nie może nic zrobić. Będzie się to także odnosić do labiryntu, który widzieliśmy w Overdose i chęć wydostania się z niego. Sama lina może być symbolem łączącym daną osobę z ludźmi lub rzeczami dla niego ważnymi w życiu. Lina oznacza także drogę życia, a jeżeli jest splątania, to takie samo jest życie, jest pełne problemów, wątpliwości i przeciwności, czyli po prostu jest drogą trudną do pokonania. EXO po przybyciu na Ziemię spotkało się z wieloma problemami, co widzieliśmy w poprzednich teledyskach. Tym razem borykają się z kolejnymi, czyli chcą, żeby mrok symbolicznie ukazany przez czarną kawę rozproszył się i zniknął. Dopiero gdy Sehun zaczyna rozplątywać linię, wszystko zaczyna się zmieniać. Członkowie dostrzegają siebie nawzajem i zaczynają sobie pomagać i rozumieją, że tylko razem mogą osiągnąć to, czego pragną, czyli mogą ponownie ożywić drzewo życia. Dlatego też widzimy sceny, w których białe mleko symbolizujące dobro i miłość stopniowo zalewa ten mrok. Oni dolewają do filiżanki z czarną kawą mleka, które momentami po prostu się wręcz z niej wylewa. Zmienia się mimika twarzy EXO, zaczynają się uśmiechać, piją razem kawę. Widzimy także scenę z pustą filiżanką, a także scenę z prostą, niesplątaną liną, co oznacza, że udało im się odgonić ten mrok. Koncept opierający się na kawie może się wydawać równie dziwny i absurdalny, co historia z wielorybem, lecz jeżeli się przyjrzymy temu dokładnie, to widzimy, jak wielkie przesłanie i jak wielkie znaczenie te teledyski ze sobą niosą. To by było na tyle, jeżeli chodzi o tę część teorii EXO z zimowymi świątecznymi teledyskami, czyli Miracles in December, Sing For You, For Life i Universe. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Zostawcie po sobie ślad w komentarzach ze swoimi opiniami, swoimi własnymi teoriami lub jeżeli macie jakieś propozycje na inne serie z teoriami, to też dajcie znać, bo my jesteśmy na takie propozycje jak najbardziej otwarte. A jeżeli trafiliście tutaj po raz pierwszy, to się z Wami witam. Jestem Karol, witam Was na kanale Unbranded Buffalo, gdzie znajdziecie naprawdę dużo teorii i innych rzeczy związanych z K-popem i nie tylko z K-popem. Zostawcie łapki w górę, subskrybujcie. Do zobaczenia w następnym filmiku. Getting lifted. Who told him it?